Większość ludzi myśli, że kamera termowizyjna to drogi sprzęt dla profesjonalistów, ale dzisiaj sprawdzimy, czy ta budżetowa termowizja naprawdę potrafi wykrywać realne problemy w instalacji PV, elektryce, elektronice, czy to tylko taki gadżet. Mam dla Was również małą niespodziankę. Dzisiaj ogłoszę konkurs, w którym będzie można wygrać właśnie tą kamerę termowizyjną. Pod koniec tego materiału podam szczegóły wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam na materiał. Trafiła mi się do testu kamera firmy Hike Micro Ecolite, jedna z tańszych kamer termowizyjnych na rynku. I właśnie dlatego mnie zainteresowała, bo pytanie brzmi, czy ten tani sprzęt może być realnym narzędziem diagnostycznym w każdej instalacji, domu, czy nawet pracy. Otwórzmy zatem to pudełko i zobaczmy, co tutaj kryje się w środku. Po zdjęciu osłony możemy otworzyć pudełko, które ukazuje nam najpierw oczywiście instrukcję obsługi. Jest oczywiście język polski w tej instrukcji obsługi. Mamy tutaj także przewód do ładowania. Przewód oczywiście z końcówką USB typu C. No i oczywiście w środku znajduje się zabezpieczona pianką kamera termowizyjna. Ekran kamery zabezpieczony folią. Uruchommy teraz to urządzenie, przytrzymując ten przycisk troszkę dłużej. No i na dzień dobry pokazuje nam się tutaj obraz z kamery, plus dodatkowo temperatura powierzchni. Wyposażona jest oczywiście w kilka przełączników. Mamy tutaj przełącznik funkcyjny i włączania, góra-dół oraz przełącznik cofania. Ekran jest dosyć czytelny. Mamy tutaj język polski, tak jak widzicie. Po jednym naciśnięciu krótkim mamy do wyboru włączyć termometr. Mamy albumy zdjęć, emisyjność. Możemy sobie ustawić odległość pomiarową. Mamy ustawienia wyświetlania, dystrybucję koloru. Możemy sobie w ustawieniach wyświetlania włączyć logo marki, skalę temperatury, jednostki zmienić, nawet datę i godzinę sobie tutaj ustawić. No i tutaj są zakresy temperatury. Jeżeli pracujemy w niższych zakresach, to ustawiamy sobie to, jeżeli w wyższych, to tutaj, bądź zostawiamy auto. Tu mamy więcej ustawień. Możemy też sformatować tutaj z tego menu pamięć. Nie będę Wam omawiał wszystkich funkcji, bo do tego jest też instrukcja, żeby sobie poczytać. Najważniejsze funkcje znajdują się prosto pod ręką, czyli jeżeli chcecie na przykład w tej chwili zmienić sobie paletę kolorów, naciskacie przełącznik w dół. No i tutaj już od razu widać, jak to wygląda. Temperatura jest od razu mierzona. 36,6, tak jak widzicie, całkiem w normie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że kamera jest mała i lekka, no i ma oczywiście mocowanie do statywu, takie jak w typowych właśnie statywach. U góry znajduje się gniazdo USB typu C do ładowania. Na froncie mamy przycisk, który służy do robienia zdjęć pomiarowych naszych w danym momencie. Dzięki temu możemy zapisywać sobie w albumie, jak wyglądał dany pomiar. Jest tutaj też jeszcze linka, jak pracujemy na wysokości, żeby nam na przykład to nie spadło. Rozdzielczość tej kamery to 96×96 pikseli. Może to na papierze wygląda słabo, ale pamiętajcie, że termowizja działa trochę inaczej niż zwykły aparat. Jakość odświeżania też jest całkiem niezła. Producent deklaruje 25 Hz, także dosyć fajnie to tutaj się odświeża na ekranie, więc nie ma żadnych zacięć ani problemów z tą termowizją. Nie ma ustawienia ostrości, ona robi to automatycznie, ustawia sobie ostrość na danych punktach. Zabieramy się zatem za praktyczny test tego urządzenia. Na pierwszy ogień sprawdzimy tą instalację, która jest moją instalacją awaryjną off-gridową, która będzie za chwilę obciążona tutaj tym grzejnikiem. Zobaczymy, jak grzeją się przewody i jak to wygląda pod termowizją. Materiał, który się tutaj znajduje, czyli płyty metalowe, odbijają ciepło, odbijają promieniowanie podczerwone. No i niestety kamera widzi obraz trochę właściwie chaotycznie, ponieważ jak się nawet tutaj przesunę, to jak widzicie, moje odbicie tutaj od razu się pojawia. Także dosyć problematyczne jest to do zmierzenia, ale póki co w tej chwili jeszcze nic nie zostało uruchomione, oprócz tylko przetwornicy, którą włączyłem, ale jeszcze jej nie obciążałem na razie w żaden sposób. Także póki co wygląda to tak. Ja się tutaj odsunę na bok, żeby było widać wszystko jak na zasadzie tych przewodów. No i będziemy sprawdzać, czy to się tutaj obciąży.
po uruchomieniu właśnie tego grzejnika, który pojawia się tutaj na niebiesko. Uruchamiam urządzenie. Na razie na pierwszy bieg. Skakuje nam tutaj 660 watów mniej więcej. Doszło do 900 watów. Sprawdźmy, czy przewody się nagrzewają. Nie widać, żeby przewody jakoś nagrzewały się strasznie mocno. Tu mamy rozłącznik, który właśnie sprawdzam. No i przewody, temperatura 25 stopni. Złącza akumulatorów też 24-25 stopni. Tutaj naprawdę bardzo to przekłamuje przez to odbicie. Właściwie nachodzi ten obraz kolorami bardzo niewygodnie, ale jest to do zmierzenia. Przewody 25 stopni. Teraz obciążę to oczywiście drugim biegiem. No i mamy tutaj 1400-1700 prawie watów nawet wskoczyło. Sprawdźmy, jak to się ma z przewodami, przez które już zaczyna płynąć dosyć duży prąd. - 26 stopni, tak jak widzicie, rośnie temperatura. Mamy 28. Rozłącznik nie grzeje się jakoś strasznie, ale przewody z niego już trochę cieplejsze się zrobiły. Zobaczmy, jak wygląda farelka. 28. Zmniejszmy trochę odległość. Ustawimy na 0,5 metra. No i dokonamy teraz pomiaru. Na dole przewody 27 stopni. Sama przetwornica 28. Tu jest cieplejszy punkt, ale to jest wyświetlacz. No i tutaj mamy przewody wychodzące z rozłącznika 30 stopni, tak jak widzicie. To już dosyć dużo. Przewody na akumulatorach 26, wszystko w normie. Tu mamy złącze 28 stopni, przed chwilą widziałem, jest 28. Także tak to właśnie tutaj wygląda. Instalacja pracuje w normie przy obciążeniu takim, jak widzicie tutaj, 1860 watów. Nie nagrzewa się jakoś strasznie mocno. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić to w ten sposób, może będzie lepiej widać. Wygląda to bardziej dramatycznie, ale ogólnie pokazuje temperaturę bardzo ładnie. 37, nagrzały się już do 37 stopni. Te przewody tutaj widzicie. Najwyższa temperatura jest tutaj 39 przy samym złączu. Ładnie to się świeci. No i oczywiście nagrzewnica. Dzięki temu urządzeniu możecie także poszukać sobie, gdzie ucieka Wam ciepło, w których miejscach. Zobaczcie, jeżeli chcielibyście sprawdzić sobie rury, na przykład tutaj są rury od nagrzewania bufora, to widać, ile ciepła wytraca się przez to, że one nie są zaizolowane. Tak jak widzicie naokoło punkty świetlne, tutaj wszystko to jest tak naprawdę stratą. Podobnie jak reszta instalacji, która tutaj się świeci, możecie zobaczyć, które przewody są tutaj zasilające, gdzie ta woda wpływa gorąca, skąd wypływa i jak to wygląda. U mnie jest bufor ciepła elektryczny, który zasilany jest oczywiście z energii słonecznej. Z niego wychodzą dwie rury, jedna oczywiście gorąca, druga jest zimna. Zimna to jest dojście wody zimnej, a gorąca to jest oczywiście wyjście gorącej, która pchana jest prosto do tego bufora tutaj na dole. Tak jak widzicie, tam jest wejście, no i bufor oczywiście dostaje gorącą wodę na wejściu zimnej, dzięki czemu nie zużywa gazu. Ten bufor oczywiście jest bez grzałki elektrycznej. Tu od razu widzimy też, jak wygląda ślad cieplny naokoło tego bufora ciepłej wody. Zobaczcie. W tym miejscu widać, jak dokładnie ciepło jest marnowane. 28 stopni, gdzie na przykład tutaj mamy 22. Dosyć duża strata ciepła u góry na tym buforze. Bardzo fajnie można spojrzeć sobie, zlikwidować straty, założyć pianki. No i też mam zamiar to zrobić.
Kolejnym praktycznym zastosowaniem tej kamery termowizyjnej może być na przykład test elektroniki, jeżeli jesteście miłośnikami elektroniki i szukacie sobie narzędzia, którym możecie ewentualnie sprawdzić newralgiczne punkty grzejące się w takich na przykład urządzeniach elektronicznych bądź komputerach czy czymkolwiek innym, to możecie oczywiście użyć tej kamery. Zaraz sprawdzimy, jak ona oczywiście pokazuje tutaj obraz i jak to wykrywa ciepło. A jeżeli chcielibyście uwiecznić to oczywiście na zdjęciu, bo macie tutaj podgląd i chcielibyście to dla klienta zrobić, naciskamy sobie przycisk i zdjęcie zapisuje się do pamięci. Oczywiście mówię o tym spuście. Zobaczcie, zrobimy ze 3 zdjęcia. I jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o zdjęcia, zaraz pokażę Wam coś ciekawego. Jest to też kolejny minus tej kamery, ale nie jest on oczywiście minusem krytycznym. Wchodząc w ustawienia i na przykład w informacje, widzicie, ile urządzenie posiada pamięci wewnętrznej. Jest to 79 MB. Czy to dużo, czy to mało? To zależy. Nie ma tutaj możliwości dołożyć karty pamięci. Zobaczcie, jeżeli otworzę sobie tutaj tą klapkę, to tutaj mamy tylko i wyłącznie gniazdo USB typu C. Musimy zdać się tylko i wyłącznie na to 79 MB. Nie można tym kręcić filmów, można tylko i wyłącznie robić zdjęcia. W celu zgrania tych zdjęć, które znajdują się w pamięci wewnętrznej, wystarczy podłączyć się do komputera i pokaże nam się wymienny dysk, oczywiście 84 MB, tutaj pokazuję, tak dla odmiany. Wchodząc sobie w katalog, który jest udostępniony przez to urządzenie, widzimy zawartość zdjęć w środku. No i tutaj można dokładnie spojrzeć, zajmują one 35 KB, około 35 KB każde. Zdjęcia są oczywiście bardzo małej rozdzielczości. Nie ma możliwości ustawić tego w wyższej rozdzielczości. Jeżeli chcielibyśmy powiększyć zdjęcie, jest taka możliwość. Nie traci ono dużo na jakości. Jedną z ważniejszych rzeczy dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej jest możliwość kontrolowania właśnie jakości paneli, czyli czy mamy jakieś mikrouszkodzenia, czy mamy jakieś hotspoty, inne rzeczy, które mogą wpłynąć na zdegradację i zużycie panela, bądź czy mogą go uszkodzić. Zobaczcie, jak to wygląda na tej kamerze, tutaj na przykładzie mojej instalacji. Stoimy właśnie koło zachodniego stringu paneli, tutaj mamy 6 sztuk. I zobaczmy, jak to się przedstawia. Widzimy, temperatura jest 45 stopni mniej więcej i temperaturowo rozkłada się to wszystko mniej więcej porówno. Dzięki temu właśnie urządzeniu możemy kontrolować sobie jakość, czy mamy jakieś uszkodzenia na panelu fotowoltaicznym, czy mamy go wymienić, czy musimy reagować. Możemy także sprawdzić temperaturę, oczywiście MC4. Tak jak widzicie, dosyć dobra rzecz, żeby sprawdzić takie coś. MC4, czyli złącza, które niestety są problematyczne na dachach zwłaszcza i one mogą niestety grzać się, iskrzyć i wytwarzać łuki elektryczne, co prowadzi do pożarów. Tutaj oczywiście kontrola instalacji fotowoltaicznej jest jak najbardziej wskazana dla własnego bezpieczeństwa. Mimo że ta instalacja tutaj moja jest zamontowana na gruncie, warto sobie co jakąś chwilkę kontrolować, co jakiś czas sprawdzać, czy są takie właśnie miejsca, gdzie może ewentualnie coś powodować zagrożenie. Tutaj mamy cieplny punkt, ponieważ słońce w tym miejscu pada, no i dokładnie to widać, że w tym miejscu jest nagrzane. Oczywiście w instalacji z naszymi falownikami możemy także sprawdzić temperaturę, jaka na nich się wytwarza. Tak jak widzicie, tutaj mamy 46 stopni prawie. Na dole już jest 39 i jeszcze mniej 35. Ten falownik także grzeje się, a ten akurat od dołu dla odmiany, bo ma na dole chłodzenie. Tutaj wszystko się podgrzało, ponieważ on ma wentylatory na dole, którymi wydmuchuje powietrze. Dla odmiany falownik daje, wydmuchuje u góry. Żeby wziąć udział w konkursie, w którym wygrać będzie można tą kamerę termowizyjną, należy subskrybować kanał oraz zostawić komentarz, do czego użyłbyś kamery termowizyjnej. Spośród wszystkich odpowiedzi wybiorę jedną, która to otrzyma właśnie tą kamerę termowizyjną,
firmy Hike Micro Ecolite. Spośród wszystkich komentarzy wybiorę jeden, który będzie zwycięzcą właśnie tej kamery termowizyjnej. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli chcecie, to zostawcie także łapkę w górę. Konkurs trwa do 23 maja, do soboty wieczór, do godziny 21, kiedy to ogłoszę wyniki. Wyniki będą oczywiście ogłoszone w przypiętym komentarzu, na poście społecznościowym, na stronie www.oze4home oraz na stronie grupy Facebooka Oze4home. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie filmu. Zapraszam wszystkich serdecznie.